Szanowni Państwo, taka budka telefoniczna na pewno znajduje się w Londynie, ale kiedy do Londynu dojadę, kiedy będę mógł oprowadzać Was po Londynie, to mam nadzieję, że jak najszybciej. Ale obecnie jesteśmy szlakiem gotyku ceglanego w Słupsku. Zapraszam, oto ratusz. Witam serdecznie w odcinku ze Słupska. Ze Słupska będzie więcej odcinków, to jest pierwszy. Szanowni Państwo, jest dzisiaj piękna pogoda. Jest który? 13 kwiecień? Na stronie Słupska, miasta Słupsk, jest bardzo ładnie przygotowany cały szlak gotyku ceglanego, którym będziemy dzisiaj podążać. Tych szlaków jest więcej, a dzisiaj wybrałem właśnie ten, żeby gotyk ceglany Wam pokazać na słupskim terenie. Oczywiście jeszcze udamy się na kebaba już mogę Wam zdradzić, Nur Kebab i jestem ciekaw. W tym odcinku będę posługiwał się telefonem, żeby sprawnie, ładnie Wam wszystko opowiedzieć. Jakby to przeszkadzało, to dajcie znać w komentarzu. A my przejdziemy do nowej bramy, która jest tam. Słupsk uzyskał prawa miejskie w 1265 roku z nadania księcia gdańskiego Świętopełka II, a w 1310 potwierdzono je ponownie za rządów brandenburskich. Wkrótce miasto weszło w skład księstwa zachodniopomorskiego Gryfitów i stała się jedną z ich siedzib. W okresie od XIII do XVI wieku Słupsk rozwinął się jako ważny ośrodek miejski Pomorza, korzystając z położenia nad rzeką Słupią i bliskości Bałtyku. Dominował wówczas styl gotyku ceglanego. Czerwona cegła zdobiła kościoły, mury obronne i inne budowle, nadając miastu charakterystyczny wygląd średniowiecznego grodu. Na szczycie hierarchii stali zamożni mieszczanie, bogaci kupcy i właściciele warsztatów rzemieślniczych, którzy zasiadali w Radzie Miejskiej i nadawali ton życiu miasta. Dzięki przywilejom lokacyjnym Słupsk posiadał samorząd z wójtem i radą miejską. Elita miejska, często pochodzenia niemieckiego, kontrolowała handel i pełniła funkcje urzędników. Niżej w hierarchii znajdowali się drobniejsi mieszczanie, rzemieślnicy i drobni kupcy, którzy stanowili większość ludności miejskiej. Byli oni zrzeszeni w cechach rzemieślniczych, co zapewniało im reprezentację i wsparcie we wspólnocie miejskiej. Słupscy rzemieślnicy skupiali się w cechach regulujących jakość wyrobów, ceny i szkolenie czeladników. Właśnie jesteśmy przy pierwszym punkcie naszego szlaku ceglanego gotyku. Oto brama nowa, albo nowa brama, jak to woli. Jest ona od strony Szczecina. Była wklejona w fortyfikację i wprowadzała do lokacyjnego miasta. Otóż, jak tu jest napisane na stronie Słupska, była elementem systemu miejskich fortyfikacji i oprócz niej do Słupska można było wjechać jeszcze 3 bramami. Bramą młyńską, holsztyńską i kowalską. Oczywiście jest ona w stylu gotyckim. Ta brama zbudowana pod koniec XIV wieku, stoi do dziś. I, moi drodzy, prawie do końca XVII wieku na noc brama była zamykana. Kiedy miasto wyszło poza mury obronne, to nowa brama straciła swoje znaczenie, ponieważ miasto rozległo się już poza mury. I mieściło się w niej, co ciekawe, więzienie, przędzalnia, warsztaty wojskowe, począwszy od roku 1910 do 1959 roku. Pod tą bramą przejeżdżały tramwaje. A pod koniec XX wieku przejazd pod bramą zabudowano dla potrzeb mieszczącej się obecnie Galerii Sztuki Współczesnej. Cegły, a my idziemy tam. Oto właśnie jest pozostałość po
tym tramwaju, który właśnie przejeżdżał. Tutaj szyny szły pod łukiem tej bramy. Kamera. I tramwaj sobie spokojnie w tym kierunku po, można powiedzieć, Starówce Słupskiej. W mieście działali kowale, szewcy, piekarze, piwowarze, tkacze, bednarze i przedstawiciele wielu innych profesji, potrzebnych w samowystarczalnej gospodarce miejskiej. Pod koniec średniowiecza szczególne znaczenie zdobyło rzemiosło związane z obróbką bursztynu. Źródła wspominają, że w XV wieku Słupsk słynął z wyrobów bursztynowych. Cechy dbały również o swoich członków socjalnie i religijnie, fundując ołtarze cechowe w kościołach i uczestnicząc w procesjach miejskich. Słupscy kupcy korzystali z dogodnego położenia miasta na szlakach handlowych. Od czasu ponownej lokacji w 1310 roku Słupsk uzyskał prawo do 19-kilometrowego odcinka rzeki Słupi aż po jej ujście w Ustce. Pozwoliło to mieszczanom rozwinąć żeglugę i handel morski. W 1382 roku Słupsk został oficjalnie przyjęty do Hanzy, co dało jego kupcom szerokie przywileje w portach bałtyckich i dostęp do dalekosiężnego handlu. W efekcie monety różnych miast i krajów krążyły w obiegu. Naszym następnym punktem na naszym szlaku z strony internetowej Słupska jest kościół mariacki, który został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku. Jest on trójnawowy typu bazylikowego. Wielokrotnie zniszczony, odbudowany i przebudowany. Zachował swoją średniowieczną gotycką bryłę i obecnie barokową kopułę, która jest rekonstrukcją kopuły spalonej z 1703 roku, a spalono w 1945. Najprawdopodobniej na skutek radzieckich operacji. Pierwotny średniowieczny wystrój i wyposażenie świątyni bezpowrotnie zniszczono w czasie zamieszek luterańskich w 1525 roku. Barokowy, bogato zdobiony ołtarz autorstwa Paula Waltersdorfa ze Słupska został całkowicie spalony. Ocalała jedynie ambona jego dłuta z 1609 roku. Do końca XVIII wieku wokół kościoła mieścił się cmentarz i ciekawostka, wieża świątyni o 89 cm odchylona jest od pionu. A współczesne wykopaliska na Starym Rynku ujawniły monety m.in. z Kołobrzegu, Roztoku i Królestwa Polskiego, świadcząc o kontaktach handlowych Słupska z całym regionem. Kupcy eksportowali zboże, piwo, sukno czy sól, a sprowadzali śledzie, przyprawy i wina, zasilając lokalny rynek towarami luksusowymi. Duchowieństwo w Słupsku reprezentowali zarówno księża diecezjalni, jak i zakonnicy dwóch ważnych konwentów – Norbertanów i Dominikanów. Norbertanie zostali sprowadzeni do Słupska przez księcia Mściwoja II w 1281 roku, który nadał im ziemię pod klasztor i kościół świętego Mikołaja. Zakon ten szybko stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich w okolicy dzięki licznym nadaniom i przywilejom. Norbertanie sprawowali opiekę nad parafiami, prepozyt klasztoru był proboszczem kościoła mariackiego, a od 1311 roku zakon przejął patronat nad wszystkimi parafiami ziemi słupskiej. Już około lat 80. XIII wieku. Założyli w Słupsku swój klasztor za radą przeora z Gdańska i z fundacji Mściwoja II. Zakony te odgrywały dużą rolę duchową i edukacyjną w mieście. Duchowni cieszyli się poważaniem mieszkańców, choć jednocześnie byli zwolnieni z wielu ciężarów. Formalnie chłopi nie byli pełnoprawnymi mieszkańcami miasta, lecz żyli w jego sąsiedztwie na gruntach uprawnych należących do miasta, księcia lub klasztorów. Dostarczali oni żywność na miejski rynek. Część ludności wiejskiej osiedlała się jednak w obrębie murów.
jako służba domowa, czeladź rzemieślnicza czy najemni robotnicy. Miasto utrzymywało także przedmieścia, gdzie mieszkać mogli gorzej usytuowani mieszczanie, ogrodnicy czy właśnie ludność chłopska pracująca na roli. Przynależność stanowa była ściśle określona. Mieszczanin Słupska mógł mieć własny warsztat lub dom w mieście, podczas gdy chłop podlegał władzy pana ziemskiego. Niemniej granice te czasem się zacierały. Bogatsi chłopi wykupywali wolność i przenosili się do miast, a z drugiej strony mieszczanie inwestowali w ziemię uprawną wokół grodu. Warto zauważyć, że społeczność słupska była zróżnicowana etnicznie i kulturowo. Obok osadników niemieckich żyli też Kaszubi. Źródła wskazują, że Dominikanie aż do XVI wieku głosili kazania również w języku polskim, właśnie z uwagi na liczną ludność słowiańską na tym terenie. Ta dwujęzyczność i współistnienie różnych tradycji kulturowych ubogacało życie miasta. Znajdujemy się przed Basztą Czarownic, która jest zbudowana w XV wieku jako jeden z elementów fortyfikacyjnych miasta lokacyjnego. W wieku XVIII mury obronne miały już mniejsze znaczenie i przebudowano na więzienie tą basztę dla kobiet posądzonych o czary. Dlatego Baszta Czarownic. Ostatni wyrok śmierci za czary wydano tutaj w 1701 roku. Według przekazów na stosie spalono Trinę Papstein, czyli Katerinę Zimmermann, żonę rzeźnika, którą słupscy rzeźnicy oskarżyli o czary i kontakty z szatanem, ponieważ stanowiła dla nich konkurencję w interesach. Po tak zwanym sądzie Bożym, według którego kobieta, jeśli nie utonie w rzece, to jest czarownicą, a jeśli utonie, to znaczy, że była niewinna. Katarzyna spłonęła na stosie, a Baszta Czarownic zniszczona w czasie wojny została odbudowana i dzisiaj jest siedzibą Bałtyckiej Galerii Sztuki. Mury obronne były wznoszone przez kilkanaście lat na przełomie XIV i XV wieku. Otaczały i chroniły miasto lokacyjne. W ich skład wchodziły 4 zamykane na noc bramy miejskie, czyli jedną, którą byliśmy, druga, która jest tu obok i te 2 pozostałe, o których już wcześniej mówiłem. W skład jeszcze wchodziły dawny kościół świętego Mikołaja, tak zwany 4 wieżyczki oraz liczne baszty wartownicze, z których do dziś zachowała się tylko Baszta Czarownic, którą pokazałem Wam wcześniej. Mury dodatkowo otoczone były fosą, do której wody dostarczała rzeka Słupia. Na system miejskich fortyfikacji również składały się palisady oraz wały ziemne, które razem z systemem fortyfikacji obronnych miasta Słupsk. Obwarowania miejskie najbardziej ucierpiały w czasie ostatniej wojny, chociaż dużą ich część rozebrali w XIX wieku Niemcy z powodu rozwoju miasta. Solidarność lokalna potrafiła jednoczyć różne stany wobec zagrożeń. Przykładowo, gdy w 1341 roku książę pomorski Bogusław V nie zdołał zebrać funduszy na spłatę długu i wykup Słupska z rąk zakonu krzyżackiego, rycerstwo, mieszczaństwo i duchowieństwo ziemi słupskiej wspólnie zgromadzili potrzebną sumę, ratując miasto przed dalszym panowaniem krzyżackim. Większość mieszkańców żyła w drewnianych domach o konstrukcji szkieletowej lub wieńcowej, z wypełnieniem gliną, krytych strzechą bądź gątem. Domy ustawione były szczytami do wąskich ulic. Parcelacja miasta na wąskie działki powodowała, że budynki miały niewielką fasadę, za to ciągnęły się w głąb działki. Typowy dom mieszczański składał się z warsztatu lub sklepu od frontu oraz izby mieszkalnej z paleniskiem. Wnętrza były skromne, podłoga z ubitej gliny lub drewnianych bali, centralne palenisko lub piec z komina, proste meble
ławy, skrzynie na odzież. Większość rodzin, nawet wielodzietnych, gnieździła się w jednej izbie, służącej za kuchnię, jadalnię i sypialnię jednocześnie, a w zamożniejszych domach pod koniec średniowiecza zaczęły pojawiać się podziały na pomieszczenia. Oddzielna kuchnia z piecem chlebowym, wydzielona sypialnia na półpiętrze czy komora na składowanie towarów. Brama Młyńska, czyli ta, która prowadziła od strony Gdańska. Zbudowana pod koniec XIV wieku w stylu gotyckim, tak jak już wiemy, bo idziemy śladem gotyku ceglanego. Swą nazwę wzięła od znajdującego się tuż obok młyna. Kamera patrzy, tu jest młyn. Młyn, rzeka. Młyn zamkowy. Wklejona w mury obronne, była elementem systemu miejskich fortyfikacji. Oprócz niej do miasta można było wjechać jeszcze 3 innymi bramami, o których Wam wcześniej pokazywałem lub wspominałem. Prawie do końca XVII wieku na noc te bramy były zamykane. Naprzeciwko bramy młyńskiej znajdowało się plebejskie przedmieście z licznymi warsztatami garncarskimi, stąd nazwa tej ulicy. Brama młyńska ulegała poważnym zniszczeniom w czasach wojny. Po odbudowie umieszczono w niej pracownie konserwatorskie Muzeum Pomorza Środkowego. Kamienice bogatych kupców bywały częściowo murowane, co zwiększało ich szanse przetrwania pożarów. Niestety, wielki pożar w 1477 roku strawił niemal całe miasto. Ocalały jedynie nieliczne budynki murowane. Po tym kataklizmie przy odbudowie zaczęto częściej stosować cegłę w konstrukcji domów mieszczańskich. Moi drodzy, tabliczka Kościół Świętego Jacka z XV wieku do czasów luterańskich, kościół klasztorny dominikanów sprowadzonych do Słupska w XIII wieku przez księcia Mestwina II. Zbudowany z cegły, jednonawowy, 8-przęsłowy, wysokość we wnętrzu to 15 metrów, 8-boczna, wysmukła wieża z barokowym hełmem zwieńczonym iglicą. W 1525 został zniszczony, a następnie przez około 80 lat był pusty. Odbudowany na początku XVII wieku przez księżnę Erdmundę, uzyskał bogate wyposażenie fundacji książęcej, w tym wspaniały, późnorenesansowy ołtarz i unikatowe w skali europejskiej odrestaurowane niedawno barokowe organy, dzięki którym od kilkunastu lat co roku odbywają się tu festiwale organowej i kameralnej muzyki. Jest nekropolią książęcą. W czasie ostatniej wojny uległ niewielkim uszkodzeniom, a po remoncie został zwrócony kościołowi katolickiemu. To jest właśnie ten kościół. Archeolodzy odkryli pozostałości fundamentów w obrębie Starego Rynku, co potwierdza lokalizację władz miasta w samym sercu układu urbanistycznego. W XIV wieku Słupsk otoczono pierścieniem murów obronnych z cegły, co było wyrazem zarówno rosnącego bogactwa miasta, jak i konieczności obrony w niespokojnych czasach. Budowę umocnień rozpoczęto po ponownej lokacji w 1310 roku. Początkowo istniała zapewne drewniano-ziemna palisada. Stopniowo zastępowano ją murem ceglanym o wysokości około 6-7 metrów, wznoszonym etapami. Integralną częścią miasta był zamek książąt pomorskich. Jego początki sięgają XIII wieku na miejscu dawnego drewniano-ziemnego grodu kasztelańskiego. W połowie XIII wieku wzniesiono obiekt obronny dla książąt gdańskich, a następnie pomorskich. W czasach, gdy Słupsk należał do Brandenburgii, zamek stał się siedzibą komtura krzyżackiego. Około końca XIV wieku lub na początku XV drewniany zamek przebudowano w stylu gotyckim. Powstała murowana rezydencja otoczona fosą składająca się z budynku mieszkalnego i wieży. Był to zapewne zamek na planie regularnym. W
W XVI wieku zamek słupski składał się już z murowanego domu zamkowego oraz przylegających zabudowań gospodarczych i młyna zamkowego nad fosą. Stanowił on nie tylko siedzibę księcia, ale i centrum administracji książęcej dla okolicy. Zamek był połączony z murami miejskimi i dodatkowo wzmacniał obronność miasta od strony rzeki. Do naszych czasów z zachowań fragmentów gotyckiego zamku przetrwał tzw. młyn zamkowy oraz relikty fundamentów, a reszta uległa zniszczeniom i przebudowaniom w kolejnych epokach. Chłopi i rzemieślnicy z okolicy sprzedawali swoje produkty, a mieszczanie zaopatrywali się w żywność i surowce. Organizowano także jarmarki doroczne na święta patronalne, ściągające kupców z innych miast. Cechy rzemieślnicze miały własne tradycje. Uczty cechowe, podczas których biesiadowano przy piwie i mięsiwie, śpiewano pieśni i przyjmowano nowych członków. Mieszczanie bawili się na festynach i podczas odpustów parafialnych. Popularne były przedstawienia religijne, organizowane np. w Święto Bożego Ciała na ulicach miasta. W karczmach grywano w kości, karty czy warcaby. Historycy wspominają, że grano nawet w łaźniach miejskich przy trunkach. Dla bogatszych rozrywką były polowania oraz uczta w gronie rodziny i przyjaciół. Życie towarzyskie mieszczan toczyło się też w bractwach religijnych i stowarzyszeniach dobroczynnych, gdzie spotykano się na wspólnej modlitwie, ale i rozmowie o sprawach miasta. Czystość w średniowiecznym mieście pozostawiała wiele do życzenia, choć nie można powiedzieć, by ludzie zupełnie o higienę nie dbali. Na ulicach Słupska brakowało kanalizacji, a nieczystości często wylewano przed dom lub do rynsztoka, biegnącego środkiem ulicy. Miasto utrzymywało jednak studnie publiczne. Wykopaliska ujawniły istnienie co najmniej 4 studni na głównym placu Słupska, z których mieszkańcy czerpali wodę. Przy bogatszych domach budowano latryny nad dołami kloacznymi, które od czasu do czasu opróżniano. Funkcjonowały zapewne łaźnie miejskie. Przekazy sugerują, że księciu Jerzemu I w XV wieku przypisuje się założenie nowej łaźni dla poprawy warunków sanitarnych, choć nie wiadomo na ile przełożyło się to na zdrowie mieszkańców. W łaźniach nie tylko myto się w kadziach z ciepłą wodą, ale także spotykano towarzysko i korzystano z usług balwierzy. Epidemie niestety nawiedzały także Słupsk, zwłaszcza morowe powietrze w XIV-XV wieku dziesiątkowało ludność, co odnotowano w kronikach. Z chorobami radzono sobie modlitwą, postami i zabiegami medyków cechowych, którzy stosowali puszczenie krwi i ziołolecznictwo. Położenie nad rzeką Słupią determinowało rozwój gospodarczy Słupska. Rzeka stanowiła naturalny trakt wodny. Dokument lokacyjny z 1310 roku przyznał miastu kontrolę nad odcinkiem Słupi aż do jej ujścia, wraz z pasem ziemi na brzegach, co umożliwiło prowadzenie gospodarki morskiej i korzystanie z portu w Ustce. Spławiano tędy towary z głębi lądu do Bałtyku i odwrotnie. Już we wczesnym średniowieczu Gród Słupski leżał przy ważnym trakcie lądowym łączącym Kołobrzeg z ziemiami na wschodzie, co ułatwiało wymianę handlową. Przez Słupsk wiodło odgałęzienie słynnego szlaku solnego oraz lokalne drogi do Gdańska, Darłowa czy Szczecina. W XIV wieku, po przystąpieniu do Hanzy, słupscy kupcy wypływali z Ustki do portów w Lubece, Roztoku czy Kolonii, włączając miasto w międzynarodową sieć handlową. Znaleziska monet obiegowych potwierdzają ten dalekosiężny zasięg handlu. Słupsk był ośrodkiem lokalnego handlu produktami rolnymi i rzemieślniczymi. Na cotygodniowych targach sprzedawano zboże, mąkę, mięso, nabiał, ryby, warzywa i owoce z okolicznych wsi. Miejscowi rzemieślnicy dostarczali płótno lniane, sukno wełniane, buty, narzędzia rolnicze, garnki i inne wyroby codziennego użytku. Dzięki dostępowi do morza miasto uczestniczyło też w handlu ponadregionalnym. Eksportowano nadwyżki zboża, drewno, smołę, popiół, a także płótno i piwo ważone w Słupsku. A importowano sól, śledzie morskie, wino z Francji i Nadrenii, sukna flamandzkie, metale kolorowe, a nawet luksusowe przyprawy z Lewantu. Członkostwo w Hanzie zapewniło słupskim kupcom ulgi celne i ochronę
prawną w portach bałtyckich. Miasto utrzymywało także swój składzik portowy w Ustce, gdzie przeładowywano towary ze statków na łodzie rzeczne i odwrotnie. Zyski z handlu zasilały kasę miejską oraz fortuny patrycjuszowskich rodzin kupieckich. Gospodarka słupska opierała się również na rozwiniętym rzemiośle cechowym. Każdy fach zorganizowany był w cech, który regulował produkcję, szkolił nowych mistrzów i dbał o jakość towarów. Do najliczniejszych należeli tkacze oraz szewcy i garbarze. Istotną rolę odgrywali piwowarze. Ważenie piwa było jednym z podstawowych zajęć w miastach, a słupskie piwo trafiło również na eksport do sąsiednich portów. Kowale i złotnicy dostarczali narzędzia, broń oraz ozdoby. Bednarze wyrabiali beczki potrzebne do transportu śledzi i piwa. Cech młynarzy obsługiwał liczne młyny wodne na słupi, mielące zboże na mąkę. Z czasem wykształciły się też bardziej wyspecjalizowane profesje, np. bursztynnicy, zajmujący się obróbką bursztynu bałtyckiego. Źródła wspominają, że w XV wieku Słupsk słynął z wyrobów z jantaru, być może sprowadzonego z ziem pruskich, co było unikatowym rzemiosłem w skali Pomorza. Cechy nie tylko dbały o ekonomiczne interesy swych członków, ale też uczestniczyły w życiu społecznym miasta. Miały swoje kaplice, fundowały świeczki w procesjach Bożego Ciała, a w razie obrony miasta potrafiły wystawić uzbrojonych rzemieślników do pomocy na murach. W 1368 roku książę Bogusław V nadał Słupskowi prawo mennicze, co wiązało się z powstaniem samodzielnego księstwa słupskiego. Oznaczało to, że w Słupsku mogła działać mennica książęca. W obiegu używano jednak różnych monet, od drobnych bitych lokalnie po grubsze grosze praskie i monety hanzatyckie. Znaleziska numizmatyczne potwierdzają ten pluralizm monetarny. Aktywność mennicza słupska nie dorównywała wielkim miastom, ale świadczy o pewnej autonomii finansowej. Księstwo słupskie biło monety za swoich władców. Pożywienie słupszczan w średniowieczu opierało się na produktach dostępnych lokalnie oraz towarach sprowadzonych drogą handlową. Podstawą wyżywienia był chleb i kasze z uprawianych w okolicy zbóż. Codziennym napojem było piwo domowego ważenia, a wśród zamożniejszych także wino importowane z południa. Ważną rolę odgrywały ryby. Rzeka Słupia obfitowała w łososie, a bliskość morza zapewniała dostęp do solonych śledzi i innych ryb morskich sprowadzonych przez port w Ustce. Mięso jadano rzadziej, głównie w domach bogatszych od święta lub podczas uczt cechowych. Popularnym pokarmem biedniejszych mieszczan były sery, jaja, kapusta, groch, cebula oraz ryby rzeczne. Warzywa i owoce pochodziły z ogrodów na przedmieściach. Przyprawy korzenne uchodziły za luksus i pojawiały się na stołach patrycjuszy dzięki handlowi hanzatyckiemu. Dni postne skłaniały do spożywania potraw rybnych i mącznych, stąd rozwinięte było pieczenie różnych chlebów, placków i pierogów. Ostry kąso, łagodny jest fajny, słodki, taki ostudzający. Pychotka. Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy trasę szlakiem gotyku ceglanego w Słupsku. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Także Nor Kebab, Słupsk, gotyk, cegła, a ja chyba wybieram się nad morze. Robi się coraz cieplej. Taki Puck na przykład, albo Władysławowo. Zobaczymy. Bądźcie ze mną, subskrybujcie kanał.